Like at Disney, they're like Disneyland. It's all women. There's a couple of reasons for it. One, in a city like Seattle, we have a lot of social services. There are literally dozens upon dozens of new big buildings being built. It's really interesting because they have to be very careful about where they're going to land. They actually came to Seattle and stayed in the house. So Tom. That's right. I'll take a left up here. Seattle Police Department. No i właśnie wylądowaliśmy w domu Toma. Miał nas podwieźć, ale nie chciał mu się jechać daleko, bo korki były straszne, żeby nas gdzieś tam na wypadówkę z miasta wyrzucić, więc zaprosił nas na noc. Tom zrobił nam śniadanie. Thank you, Tom. Tom zrobił nam śniadanie z rana. Złoty chłopak nam się trafił. Spoko ziomek. Wywiózł nas jeszcze z takie dobre pół godziny na południe miasta. No praktycznie za miasto już. Zostawił nas na takiej wyjazdówce już. I dał nam 60 dolców jeszcze na koniec. Ale nie mogliśmy tam nic złapać. I zaczynałem mieć zły humor, taki wiecie, z wygodnego domu, śniadania podanego na tacy, do stania na słońcu i patrzenia na te twarze i tych kierowców, w których wzbudzasz, nie wiem, pogardę, albo ten widok, jak odwracają oczy, że udają, że cię nie widzą, ale okazało się, że możemy dosyć łatwo autobusami, dosyć tanio dostać się do Limpii, a stamtąd autobusem nad samo wybrzeże. Mustang GT się nam trafił. I don't think there's any fast food restaurants going down that way. They're all you're getting into. So to get out of here, you just want to go straight that way. Okay, back behind us. Dzień dobry. Wczoraj, czyli 131 dnia wyprawy, złapał nas taki pierwszy legalny, normalny deszcz. Wcześniej tam były jakieś mgiełki może czy coś takiego, ale wczoraj naprawdę padał deszcz. Jak pewnie możecie usłyszeć, samochody jeżdżą obok nas, czyli znowu śpimy w jakichś krzaczunach. Tak to wygląda, jak się wybiera niskobudżetowe podróżowanie. Wczoraj w nocy rozłożyliśmy się koło cmentarza, bo był taki parking z takim żużlem czy coś takiego, w miarę prosty, więc się tam rozłożyliśmy. Oczywiście wcześniej szukaliśmy innego miejsca, ale nie mogliśmy nic znaleźć, więc w końcu stanęło na parkingu przycmentarnym i tylko jak się rozłożyliśmy, wszystkie rzeczy wyjęliśmy już, to pojawił się pan policjant i kazał nam iść. No i wylądowaliśmy w ten oto sposób w jakichś krzaczunach przy drodze. Ahoj przygoda.
Przyszło nam zwiedzać sobie Cannon Beach. Mała taka miejscowość nad oceanem. Po polsku to będzie plaża Armaty albo nie wiem, Działa, czegoś takiego. Spójrzcie tylko na te fale. Yeah. Tego jeszcze nie widział Adam. Sally zmoczyła sobie buty na moje życzenie do ujęcia, no ale mogła patrzeć pod nogi, nie? Spróbuję sobie pobiegać też, przed falami pouciekać. Skomentuję na szybkości sytuację z noclegiem. Tutaj w Stanach wszystko jest tak zorganizowane, a już w takich fancy miejscach nad oceanem tak jest wszystko urządzone, że nie masz się jak wcisnąć, nawet z namiotem możesz zapomnieć. Chyba że chcesz zapłacić, no to nie ma problemu. Są różne miejsca, gdzie można spać za kasę, ale my nie chcemy płacić. Na plaży spać nie można. Całe wybrzeże jest zawalone domami, oczywiście, milionerów amerykańskich. I to jest tak zrobione, że jest dom przy domu, posiadłość przy posiadłości, a pomiędzy nimi są takie miejsca jak wejścia na plażę, czy takie małe parki miejskie. I tam jest nawalone pełno znaków, że oczywiście nie można zostawać na noc tam. Dlatego też odeszliśmy od oceanu kawałek. Weszliśmy w jakiś las. Oczywiście las oznaczony jako posiadłość prywatna, ale z dostępem publicznym dla ludzi, ale nie dla samochodów. No i po prostu będziemy sobie tutaj gdzieś szukać miejsca. Można powiedzieć, że dzisiaj tak naprawdę mamy szczęście, że coś na takiego nam się trafiło, bo no tak jak było wczoraj, to już mówiłem. I to wszystko właśnie pokazuje podejście społeczności amerykańskiej do posiadania, prywatności. Już nawet nie będę wspominał, ile razy mieliśmy taką sytuację, że miejsce było idealne, nikomu byśmy tam nie szkodzili, gdybyśmy rozbili sobie namiot, ale było poznaczane private property, posiadłość prywatna, nie wchodzić, nie przechodzić, nie, zakaz wszystkiego. A więc okazuje się, że dzisiaj spaliśmy pod jakimś lokalnym lotniskiem. Aż dziwne, że nie było nic ogrodzone, ani nawet znaków nie było, żeby nie wchodzić. No cóż. Every question that I ask, I get a lie by.
puffing smoke and a half a strain. Ja. Drogowskazy w Stanach. Jak będziesz jechał tą drogą, to do Bostonu jest tylko 5400 km. Tutejsza droga jest poświęcona grze komputerowej. Nie no, taki żarcik. Żartuję. You saw this movie? There's a movie about this train. And the circles are so minute, you know, it looks like a straight hitting different cities, and you know, it just was pretty magical, I thought. Wylądowaliśmy znowu pod Mount Shasta, bo jest to dobre miejsce, żeby zostać na noc, za darmo można zostać. I jak widać, strażacy przy Redding ciągle walczą. Wyjeżdżamy z Shasty. Widać, że miejsce uczęszczane przez autostopowiczów. Jest miejsce, żeby się zatrzymać i wszystko. Także miasto bardzo przyjazne właśnie takim akcjom jak autostopowicze, ludzie PCT i inni tam bezdomni. I spójrzcie tylko na ten dym wszędzie dookoła. Straszne to jest. Ci ludzie tu muszą mieszkać, nie ma za bardzo gdzie uciec. Trochę nad oceanem było lepiej, ale tak w sumie cała Kalifornia, całe wybrzeże, Kalifornia, Oregon i Waszyngton stoją w płomieniach. Świeży i wykąpany, obydwoje, idziemy zrobić pranie. Korzystaliśmy z pryszniców dla trackerów, dla kierowców ciężarówek. 15 dolców za taki prysznic sobie liczą, ale za dwie osoby jeszcze w miarę ujdzie po 6 dniach. Bez prysznica naprawdę spoko. Tak narzekam na ten dym i narzekam. Jedynym plusem chyba tego dymu jest to, że słońce wygląda inaczej przy zachodzie i jest calutkie czerwone. Postaram się to pokazać. A więc stoimy sobie, łapiemy stopa, gorąco w cholerę, żadnej ani jednej chmureczki na niebie i nagle stamtąd nadjeżdża samochód, który skręcał w lewo, w tamtą stronę. Coś krzyknął i tak sobie pomyślałem, czy on krzyknął Adam czasami? I się okazało, że zaraz wracał ten samochód, że to jest jeden właśnie z ziomeczków, pan z brodą, który ze mną zrobił tam wywiad, Kamil Knapczyk, który pomagał mi z wysyłaniem moich rzeczy na szlak i tak dalej, i przechowywał też. I się okazuje, że akurat wracali tędy z urlopu, akurat wybrali ten zjazd, żeby tam, nie wiem, pojechać coś zjeść czy cokolwiek. Także śmiesznie. Kalifornia taka wielka i akurat się tutaj spotkaliśmy na jakimś takim mało znaczącym miejscu. Ale niestety nie mieli miejsca dla dwóch osób, więc ciśniemy dalej. We have 4 fires here. It's been a really bad last couple of years. Yeah, that's what we keep hearing. We've had them burn right to our ranch. Es porque el llanto hasta mis ojos era de tu tipo. Vienes a que te perdone, vienes con tus cinturones. What got you off? Wylądowaliśmy w Marin City, już bardzo blisko
Od San Francisco dzieli nas tylko most Golden Gate Bridge. Jak widać, ja jestem ubrany salinie, dlatego że przeziębiłem się przez klimę. W sumie nie wypada tak mówić kierowcy, żeby tam się rządzić w jego samochodzie, ale z drugiej strony nawet nie wiedziałem, jak wytłumaczyć, bo ziomek nie mówił po angielsku, tylko po hiszpańsku i nawet nie chciałem w to brnąć. Czuję, że po prostu zaraz będę wysiadał już tak kompletnie. Zimno mi, a nie wiemy jeszcze, gdzie będziemy spać, także wesoło. Sali przejmuje wodzę i będzie mnie ciągnąć za sobą jak takiego osła albo konia. Jesteśmy w Richmond i wszyscy dookoła gadają, że Richmond i Oakland i w ogóle San Francisco to jest takie złe miejsce. Szczególnie Oakland i Richmond. I że tutaj lepiej nie być w ogóle. Sali pierwsze co, jak wysiedliśmy, kazała mi zakryć kamerę albo schować najlepiej do plecaka. No i ja się ciągle z tego nabijam, że ona chce po prostu się stąd wydostać i już jedziemy, bo to jest niebezpiecznie. She's so cute. Pyci. No kto wie, może mają rację. 17 sierpnia. Umieram. Sali też zaczyna się źle czuć, także petarda. Dzisiaj spotykamy się z koleżanką moją, która jest tutaj na Work and Travel, akurat w San Francisco, ale będzie dopiero w domu późno, więc cały dzień mieliśmy zwiedzać San Francisco z buta. Ale kiepsko to wygląda. Jak na razie mam ochotę tylko się położyć i nie wstawać. Po raz kolejny przychodzi mi zwiedzać fajne miasta podczas przeziębienia, choroby. Jak w Walencji. Myślę, że miasta mnie nie lubią. Dodatkowo jeszcze zostały mi tylko tam 2 minuty chyba nagrywania, więc nie będę miał wyrzutów, bo nie mam już pamięci, nie będę miał wyrzutów sumienia. Powiem tylko, że bardzo fajnie mają zrobione tutaj, przedstawione takie wystawki interakcyjne, że można samemu zobaczyć, jak most pracuje, jak na przykład wpływa trzęsienie ziemi na most. Im wyższe wieże, tym łatwiej jest przenieść siły. To zaraz może jeszcze pokażę. I w ogóle tak fajnie mają to pokazane, podoba mi się. Taka inżynieria, tak wyjaśniona wręcz dla dzieci. Przed budową wykonano taką wieżę testową 4-metrową na Uniwersytecie w Princeton. To właśnie ona. Żeby ścisnąć ją w prasie, zobaczyć, czy wieża wytrzyma. O, imponujące takie detale, zobaczcie jak oni to w ogóle zrobili. Nie mam pojęcia. Ostatnia minuta nagrania. Pokażę wam kabel, przekrój kabla. Tak wygląda. Kabel główny składa się z, uwaga, średnica 92 cm, długość ponad 2 km 300 metrów. Ciekawe, nie jest napisane, z ilu kabelków się składa, ale było tam chyba 24 000 takich mniejszych prętów wchodziło w skład tego dużego kabla. Tak, proszę Państwa, San Francisco. A tam Alcatraz. Yeah. Garaż, ale nie byle jaki garaż, tylko garaż, w którym zaczynał Steve Jobs.